dzisiejszym odcinku Wiadomości z rynku nieruchomości powiemy o inwestycji w mieszkanie. Będzie to odcinek specjalny, ponieważ poświęcimy cały czas antenowy na analizę tego właśnie przedsięwzięcia inwestycyjnego, jakie jest coraz bardziej popularne w Polsce. Na fali demograficznych zmian rynek najmu mieszkań staje się coraz bardziej popularny. Powiem tu o własnych doświadczeniach zawodowych, ale również prywatnych, bardziej z perspektywy statystycznego Kowalskiego niż makroekonomicznych wskaźników i raportów. Mam nadzieję, że przyda się Wam to. Zapraszam, Konrad Okład. Mieszkanie zakupione pod wynajem jest dobrym produktem inwestycyjnym w momencie, kiedy przynosi dobre stopy zwrotu. Stopa zwrotu jest tak naprawdę kluczowa, jeżeli chodzi o produkt inwestycyjny oraz oczywiście stabilność kontraktu. Żeby zarówno stopa zwrotu, jak i stabilność kontraktu były na wysokim poziomie, musimy wyprofilować to mieszkanie pod konkretnego odbiorcę. Inaczej będziemy dobierać parametry mieszkania pod kadrę menedżerską, inaczej pod rodzinę z dziećmi, a inaczej pod studentów. Obecnie w Polsce widzimy dosyć spore zainteresowanie tego pierwszego segmentu, czyli kadry menedżerskiej, jeżeli chodzi o najem długoterminowy mieszkań. Takie platformy jak Resi4Rent, wspierane przez Echo Investment i Gryfin, inwestują właśnie w ten segment. Skoro oni inwestują, to może dla mniejszych graczy, takiego statystycznego Kowalskiego jak ja, też jest szansa na tym rynku do jakiegoś godziwego zarobku. I temu się właśnie zaraz przyjrzymy. Pomówmy zatem o sytuacji, kiedy już kupiliśmy mieszkanie. Kupiliśmy więc mieszkanie. Rozważaliśmy co prawda, czy kupić mieszkanie w stanie deweloperskim i je wykańczać, czy kupić mieszkanie z rynku wtórnego i mieć je gotowe. Plusy mieszkania gotowego są takie, że tak naprawdę od razu możemy czerpać korzyści z najmu. Jeżeli chodzi o przygotowanie mieszkania deweloperskiego, wiadomo, znalezienie dzisiaj dobrej ekipy remontowej oraz bawienie się w urządzanie tego to jest praca, to jest czas i to jest tak naprawdę strata z tytułu niepozyskanych przychodów z czynszu. I to odbija się już na efektywności naszej inwestycji. W dalszej części odcinka skoncentrujmy się na kadrze menedżerskiej, ponieważ to jest zdaniem wielu ekspertów najbardziej intratny i stabilny najemca. Najemca, który nie niszczy mieszkania, najemca, który w mieszkaniu spędza tak naprawdę czas raczej w nocy, odpoczywając przed kolejnym dniem w pracy. I jest to również klient, który stabilnie i na czas płaci czynsz, co jest bardzo ważne przy naszym kontrakcie, zwłaszcza jeżeli kredytowaliśmy się i tak naprawdę co miesiąc ciąży na nas rata kredytu do spłacenia. Podliczmy teraz, jak taka inwestycja wychodzi w stolicy zatem, bo jest to miasto, w której kadra menedżerska dosyć często przebywa. W sieci możemy znaleźć raporty, które sugerują, iż najem z mieszkania może być nawet 5 razy bardziej opłacalny niż lokata bankowa. Przyjrzyjmy się zatem temu. W moich wyliczeniach przyjąłem, że mieszkanie dla menedżera w Warszawie musi kosztować około 600 tysięcy złotych. Może trochę więcej, może trochę mniej, ale przyjmijmy 600 tysięcy. Będzie to mieszkanie około 50 m2, za które moim zdaniem miesięcznie powinniśmy otrzymać na czysto około 2,5 tysiąca złotych po odliczeniu podatków, czynszu administracyjnego i tym podobnych rzeczy, przy jakimś takim w miarę stabilnym kontrakcie. I teraz już zapala nam się lampka, ponieważ jeżeli kredytujemy się praktycznie w całości na mieszkanie, to te 2,5 tysiąca złotych nie starczy nam na opłatę kredytową. Także to już pierwsza uwaga, jeżeli chodzi o ryzyko. Kolejna sprawa jest taka, że stopa zwrotu z tego mieszkania, ciężko to wyliczyć tak na 100%, natomiast ja przyjmuję, że tylko 11 miesięcy w roku zarabia na mnie. Jeden miesiąc to opłaty pośrednictwa, koszty napraw w mieszkaniu i amortyzacja tego mieszkania. Więc jeżeli przyjmiemy, że 11 miesięcy w roku na nas zarabia, to daje nam to 27 tysięcy rocznie, 27,5 tysiąca rocznie. W tym momencie 600 tysięcy, jak podzielimy na 27,5 tysiąca, to wychodzi, że stopa zwrotu mieszkania to jest około 4,5%. 4,5% to, sami przyznacie, to nie jest dużo, ryzyko jednak jest. Przejdźmy zatem do kolejnego punktu, mianowicie czy warto. Na pytanie, czy warto inwestować w nieruchomości na wynajem, zwłaszcza mieszkania, moja odpowiedź brzmi tak, warto, ale oczywiście jak wszędzie jest haczyk.
Jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie i o nim zapomnieć i tylko patrzeć na stan konta powiększony o czynsz przelany od najemcy, to moim zdaniem bardzo się poślizgnie na tego typu inwestycji. W mieszkanie trzeba po pierwsze zainwestować, trzeba pilnować tego kontraktu, trzeba czuwać nad najemcą oraz tym, co on robi w tym mieszkaniu, żeby nie doprowadzać do zniszczeń, bo w poprzednich wyliczeniach przyjęliśmy, że tak naprawdę tylko amortyzacja nas interesowała, ale nie mieliśmy jakichś większych zniszczeń, a takie też się zdarzają. Prawdziwa wartość, jeżeli chodzi o zysk i stopę zwrotu na nieruchomości w kontekście najmu, jest moim zdaniem po odsprzedaży. I tu pojawia się tak zwane hasło wartości rezydualnej. Jeżeli wartość rezydualna, czyli po końcu kontraktu przy odsprzedaży jest wyższa niż na początku, gdzie płaciliśmy, kupowaliśmy tą nieruchomość, to tu pojawiają się prawdziwe, realne pieniądze. W ostatnich 3 latach są miejsca w Polsce, w dużych najczęściej ośrodkach, aglomeracjach, gdzie ceny wzrosły o 15%. Jeżeli policzymy mieszkanie, które wzrosło o 15% na naszych 600 tysiącach, to mamy 90 tysięcy zysku przez 3 lata. I to są fajne, prawdziwe pieniądze, które można zarobić. Dlatego nie podchodźmy do najmu tylko i wyłącznie z perspektywy pobieranego czynszu, ale patrzmy na całość, na to, jak kształtuje się wartość nieruchomości w danej dzielnicy, w danym miejscu i jakie są perspektywy na przyszłość. Do kontraktu najmu trzeba podchodzić całościowo, już od początku, profilując klienta, który będzie naszym najemcą, po klienta, który będzie kupował mieszkanie za kilka lat i wtedy pokażą się nam prawdziwe, fajne pieniądze, czego sobie i wszystkim życzę. Dzięki bardzo za dzisiejszy odcinek i zapraszam na kolejne. Konrad Okła.